Dzień dobry. Po ostatnim odcinku Q&A, gdzie opowiedziałem Wam o zawodach na żarnowcu, mistrzostwach miłośników trollingu i dość dziwnych wypowiedziach redaktora Kolendowicza na temat długości holu ryby i wpływu tego zagadnienia na przeżywalność ryby, konkretnie szczupaka, dostałem od Was parę pytań, kilka komentarzy, za które bardzo dziękuję. No i ewidentnie trzeba by było kontynuować ten temat, bo Was to interesuje, a myślę, że jednak nie do końca powiedziałem wszystko, co trzeba było powiedzieć na ten temat. Poza tym w dzisiejszym odcinku jeszcze kilka, jak sądzę, ciekawych ujęć pokazujących jak działa sprzęt Garmin Livescope Panoptix, ponieważ ten sprzęt mnie nieustannie fascynuje i myślę, że to zauroczenie nie za szybko minie, jeśli w ogóle. Zapraszam na ten odcinek. Tak jak powiedziałem po ostatnim odcinku Q&A, dostałem od Was kilka komentarzy i dodatkowych pytań na temat holu szczupaka, ile właściwie powinien trwać. Między innymi kolega Andrzej pisze tak: mówił Pan o tym, jak postępować ze złowioną rybą, ale w końcu ile powinien trwać ten hol szczupaka? Rzeczywiście do tego nie dotarłem. Mówiłem, jak się obchodzić ze szczupakiem w łodzi, żeby jak najmniejszą szkodę mu wyrządzić, ale tego tematu nie poruszyłem. Kolega podpisujący się Euchar84 pisze tak: jak sum 1,5 metra wyjeżdża w maksimum 5 minut, to szczupak nawet metr to maks 3 minuty. Oglądam filmy, jak ludzie na odkręconym hamulcu emocjonują się walką, a prawda jest taka, że ryba nie ma szans. No chyba, że się wypnie albo na zestawie kleniowym siądzie przypadkiem szczupak 70 cm. Cóż, brań jest mało, hole dużych ryb rzadkie, więc ludzie albo korzystają z chwili, która zdarza się i raz na parę lat, albo brak im umiejętności. I tyle. To prawda, zgadzam się. O tym sportowym, tak zwanym sportowym podejściu jeszcze za chwilę powiem parę zdań, ale przede wszystkim ile powinien trwać ten hol ryby, bo na pewno nie wolno używać do tego celu, do łowienia dużych szczupaków sprzętu pstrągowego, tak jak twierdzi kolega Kolendowicz, bo robimy tym rybom po prostu szkodę. I w ekstremalnych przypadkach, a dzieje się to z pewnością dużo częściej niż podczas używania mocnego sprzętu, po prostu te ryby, mimo że czasem udaje się je reanimować, odpływają, ale zdychają, ponieważ zmiany fizjologiczne w organizmie tych ryb są tak duże, że po prostu są nieodwracalne. Więc ile powinien trwać ten hol? Jak najkrócej. Zestaw budujemy po prostu tak, żeby ten hol trwał jak najkrócej. Wędzisko powinno pozwolić na bezpieczne rzuty. Budowa zestawu generalnie jest dość ważna, zwłaszcza jeśli łowimy na duże przynęty, bo muszę Wam powiedzieć, że wielu wędkarzy zniechęca się do łowienia na duże, ciężkie przynęty, ponieważ nie mają po prostu sprzętu do tego adekwatnego i rzucają zbyt miękkimi, delikatnymi wędkami, co powoduje w najlepszym przypadku zmęczenie i zniechęcenie. Jeśli ryba bierze, to jej nie zacinają, a w najgorszym przypadku połamanie wędki. Więc jeśli ktoś zamieni swój zestaw, który nie jest przystosowany do dużych przynęt, na taki, który jest dedykowany do takich przynęt, to jest mocno zdziwiony, jak łatwe i proste to jest łowienie, jak lekko się rzuca i jak przyjemnie się łowi takimi dużymi przynętami. No ale to na marginesie. W każdym razie wędzisko, o czym powiedziałem przed chwilą, musi być oczywiście dopasowane ciężarem rzutowym do wielkości, do masy przynęty. I poza tym, rzecz jasna, powinno pozwalać na skuteczne zacięcie ryby, która w końcu nam weźmie. Czyli po prostu musi mieć odpowiedni zapas mocy. Nie może uginać się pod ciężarem przynęty, ale też nie może zbytnio poddawać się podczas prowadzenia tej przynęty. Istotny jest też tutaj, o czym warto powiedzieć, rodzaj przynęty. Inne wymagania przed zestawem stawiają przynęty miękkie, czyli gumy, a trochę inne przynęty twarde, czyli woblery czy dżerki. Generalnie łowiąc gumami, można pozwolić sobie na zastosowanie trochę bardziej miękkiego wędziska, którym bezpiecznie się holuje rybę. Natomiast jeśli łowimy
twardymi przynętami, takimi jak jerki czy wobblery, to niestety musimy wiedzieć, że małe szczupaki połykają te przynęty często bardzo głęboko, otwierają paszczę maksymalnie, połykają tą dużą przynętę i potem nie mogą jej zamknąć, więc zacięte są masakrycznie, często trudno je wyczepić. Taka duża przynęta znika w paszczy, 2 kotwice gdzieś tam, nawet 3/0 są głęboko w paszczy. No i jest to trochę dramatyczne wydarzenie, nie tylko dla ryby. Natomiast jeśli chodzi o dużego szczupaka, również połyka tą przynętę, natomiast jak otworzy mordę, to ją bardzo łatwo wypluwa, bo ma jeszcze bardzo dużo miejsca, paszcza jest jak wiadro, bez problemu. Nawet taka guma 25 cm, czy jerk 20 cm, czy 15 cm znika w tej paszczy, mimo że jest uzbrojona ta przynęta w kotwicy 3/0 czy 5/0, bardzo ostre. Szczupak otwiera mordę, robi jeden ruch głową i ta przynęta wylatuje. Jedynym sposobem, żeby taką rybę zaciąć, jest, oprócz oczywiście przypadków, które się zdarzają, posiadanie twardego kija, którym musimy po prostu przesunąć tą przynętę w paszczy szczupaka. Duży szczupak, oprócz tego, że ma wielką paszczę, ma też duży uścisk tych szczęk, więc jak zamknie, zatrzaśnie tą swoją paszczę na przynęcie, to jak mamy zbyt miękką wędkę, możemy sobie szarpać, nie ma szans, żeby przesunąć przynętę w pysku szczupaka i w związku z tym nie jesteśmy w stanie zaciąć, wbić kotwic, tak? Więc wędzisko musi być dużo twardsze w przypadku twardych przynęt niż w przypadku gumy. Kołowrotek po prostu musi być mocny, też adekwatny do wielkości przynęt, do masy przynęt, czyli też do grubości plecionki, o czym zaraz powiem. Musi pomieścić odpowiednią ilość tej plecionki. Jeśli chodzi o szczupaki, to tutaj bez przesady nie ma takich szczupaków, które wysnują więcej niż 20-30 metrów plecionki. To musi być jakiś mega monster. Generalnie szczupaki nawet kilkunastokilogramowe, jeśli zastosujemy odpowiednią plecionkę, potrafią wyciągnąć z hamulca kilkanaście metrów i to raz czy drugi i koniec. To jest po walce. Natomiast rzecz jasna musi być ta plecionka odpowiedniej grubości. No i tutaj rzecz jasna zastosowanie żyłki nie bardzo się sprawdza, bo żeby mieć tą samą wytrzymałość na końcu zestawu, to musielibyśmy zastosować bardzo grubą żyłkę, czyli zastosować wielki kołowrotek i to się robi niewykonalne. Więc tu plecionka zdecydowanie wygrywa z żyłką. No i co do kołowrotka przy szczupakach, to ja jestem zdecydowanie zwolennikiem używania multiplikatorów, które mają bardzo dużo zalet, o czym mówiłem już wielokrotnie, ale między innymi grubość plecionki, którą nawiniemy na taki kołowrotek, zupełnie nie wpływa na odległość rzutu. Oczywiście wszystko to musi odbywać się w granicach zdrowego rozsądku, ponieważ zbyt toporny zestaw będzie wpływał mocno na jakość prezentacji, czyli w efekcie na ilość brań, które będziemy mieli. W każdym razie świadomy wędkarz, któremu zależy na wypuszczeniu złowionej ryby w dobrej kondycji, stara się skrócić maksymalnie hol. Złowiłem sporo szczupaków powyżej 100 cm i tylko kilkanaście z nich zmusiło mnie do holu dłuższego niż 2 minuty. Naprawdę, wierzcie mi, i to jestem pewien potwierdzą wszyscy, którzy mają na rozkładzie dużo dużych szczupaków. Oczywiście mówię tu o łowieniu z rzutu, bo trochę inaczej sytuacja wygląda w trollu, jeśli wypuszczamy i zwłaszcza jeśli używamy planer boardów, czyli tych po naszemu piesków. Odsuwamy zestawy na boku od łodzi po 30-40 metrów, czasami więcej. Potem jest odpowiednia ilość linki do przynęty. Czasami to razem wszystko to jest około 80 metrów albo więcej. Więc żeby ściągnąć to wszystko razem z tym pieskiem z 80 metrów, no to trwa dłużej. Jeśli rzucamy zwykle 25-35 metrów i z takiej odległości maksymalnej ściągamy szczupaka, więc to musi trwać 2 minuty, 3 minuty max. I to jest czas, w którym oczywiście szczupak nie będzie maksymalnie zmęczony, ale nie chodzi o to, żeby go zmęczyć tak, żeby się wyłożył do góry brzuchem, jak mawiały stare teorie wędkarskie. Chodzi o to, żeby w jak najlepszej kondycji trafił do podbieraka. Także musimy to zrozumieć. I jak najszybciej do podbieraka uspokoić rybę, wypiąć,
dać jej się odstresować przez chwilę i wypuścić. Wtedy mamy szansę na to, że ta ryba przeżyje i będziemy mogli ją złowić jeszcze raz i będzie mogła jeszcze wiele razy się wytrzeć, żeby przekazać te swoje najlepsze geny młodym pokoleniom drapieżników. Tak jak powiedziałem, tutaj bardzo ważnym elementem jest odpowiedni podbierak. Bardzo duży, z dużymi oczkami gumowanymi, takimi, które bardzo trudno wbijają się kotwice, przynęty. Taki, który pozwala dość szybko wyplątać rybę, jeśli tam zrobi kocioł w środku w tej siatce i się zawinie, to gruba siatka sztywna pozwala dość szybko to wszystko rozplątać, tak żeby szczupak jak najszybciej zaczął oddychać. Jeśli zawinie sobie siatką głowę, ściśnie sobie skrzela, także lub pysk, co oczywiście uniemożliwi przepływ wody od pyska do skrzeli, no to bardzo szybko się udusi, mimo że będzie w wodzie, to niestety nie będzie mógł oddychać. To też musimy pamiętać. Podbierak jest bardzo ważny, bo po pierwsze pozwala on maksymalnie skrócić czas tego holu. Jeśli bierzemy rybę do ręki, no to niestety musimy ten hol przedłużyć po to, żeby ryba się w miarę uspokoiła i nie zrobiła nam też krzywdy. Więc podbierak oczywiście pozwala maksymalnie skrócić ten hol, ponieważ jeśli ryba tylko jest w zasięgu podbieraka, podbieramy ją, zostawiamy w wodzie oczywiście, organizujemy wszystko na łodzi do pomiarów i do robienia zdjęć i dopiero odczepiamy rybę i dopiero ją wyciągamy z podbieraka. Ja nastawiając się na duże ryby, spodziewając się brania okazu, świadomie używam zestawów mocniejszych, ze świadomością, że wpłynie to oczywiście negatywnie na prezentację, czyli prezentację przynęty, czyli w efekcie na ilość brań. Ale dzięki temu skracam hol do niezbędnego minimum i oczywiście zmniejszam ryzyko zerwania całego zestawu razem z rybą. Pamiętajmy, że na szansę przeżycia ryby największy wpływ mają czas holu, długość holu i czas ekspozycji na powietrzu, czyli czas przebywania tej ryby poza wodą. Musimy o tym zawsze pamiętać, jeśli naprawdę zależy nam, żeby ryby, które złowimy, przeżywały. A teraz obiecane kilka filmików z mojej majowej wycieczki na Dargin, gdzie próbowałem łowić szczupaki, używając oczywiście systemu Garmin LiveScope Panoptix. Złowiłem kilkanaście szczupaków bez rewelacji, przeważnie takie ryby 80-85 cm, czyli bez szału. Jedna była metrówka, taka mała metrówka, no ale przy mnie złowiono kilka większych ryb, więc nie ma za bardzo się czym chwalić. Bez wątpienia muszę się jeszcze sporo uczyć i jest to nauka naprawdę fascynująca. Sama obserwacja zapisów, które uzyskujemy dzięki LiveScope Panoptix, jest na tyle fascynująca, że te ryby trochę schodzą na plan dalszy. Na początek chciałem Wam pokazać, jak działa ten program Helm przyklejony do aplikacji Garmin Active Captain. Łączy się urządzenie ze smartfonem przez Wi-Fi, no i mamy od razu obraz taki, który jest na ploterze i możemy sobie nagrać naciskając na kamerkę. Zapisy uzyskane dzięki temu są fascynujące. Tutaj macie ławicę, jedną z wielu, którą namierzyłem na Darginie. Ogromna, tutaj kręcę w prawo, w lewo przed fornikiem, więc widzicie po pierwsze, jaką ona ma miąższość od 6 do 24 metra, a poza tym jaką ma szerokość. To jest po prostu kilkadziesiąt metrów, miliony ryb. No tutaj akurat wśród nich nie widać szczupaka, no ale z pewnością tam były szczupaki, tylko się schowały. Tutaj kolejna sytuacja, mamy kilka takich kulistych ławic, no i jest ryba, proszę bardzo, jest szczupak, trochę się ukrywa między tą drobnicą, ale można go namierzyć. A tu drugi szczupak na 8 metrze mniej więcej. Także czasami jest ciężko zobaczyć te ryby, namierzyć, czasami trzeba pływać dookoła ławicy. No i nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. To jest fajna ryba, bo tutaj zwróćcie uwagę, że kratka ma 5 metrów. Tu mamy kolejną sytuację. Ładna ryba na 6 metrach i tutaj zastosowałem, bo to było już kolejne podejście do tej ryby, zarzuciłem przynętę pod nazwą Disco Pike. Zobaczcie, jaką smugę tych zawirowań zostawia ta przynęta za sobą. Niestety
Ta przynęta jest bardzo dobra na duże szczupaki, natomiast tym razem nic z tego nie wyszło. Szczupak odszedł w dół, skusiło go jeszcze, podpłynął wyżej, no i niestety finalnie nie wziął. Tu jest piękna sytuacja, szybki start szczupaka do przynęty. Byłem pewien, że weźmie. Niestety doleciał na dosłownie parę centymetrów i zawrócił. Tutaj piękny obraz, duża ławica i za nią fajny szczupak. O, teraz go dobrze widać pod innym kątem. Na pewno metrówka. Tylko niestety zrobił parę ruchów ogonem i znikł po prostu. Znikł gdzieś w tej ławicy. Nie udało mi się go już odszukać. Skanuję na boki, nie ma go. Tu klasyczna historia. Ryba na 13 metrze, przynęta spada na głowę. Ryba startuje. Bierze, niestety zacięcie puste. Pewno za koniec ogonka. Nie wiem co to było, chyba guma jakaś. Nie udało się tej ryby zaciąć w każdym razie. Tu jest super sytuacja. Kilka dość pokaźnych ławic. Głębokość 33 metry. Zobaczcie, gdzie są ryby. Dwa szczupaki, jeden na 10, drugi na 14 metrze. Teraz podpłynęły do siebie. No i kto mówi, że szczupaki są terytorialistami? To jest najlepszy przykład. Widać, że jeśli jest dużo pokarmu, to specjalnie sobie nie przeszkadzają. Tu widać przynętę, która spada nad głowy tych ryb, drapieżników. Jeden się zainteresował, płynie za przynętą. Niestety nie wziął. Tu znowu kratka ma 5 metrów, więc obie te ryby moim zdaniem miały ponad metr długości. Nie udało mi się złowić ani jednej, ani drugiej. No tutaj z GoPro filmik. Jest fajna, patrzcie, ławica jest na 14 metrach, a ryba na 6. Dość szybko idzie do przynęty. Weźmie czy nie weźmie? Płynie cały czas, widać ją za przynętą. No niestety tutaj znowu pudło, nic z tego nie będzie. Ryba się zatrzymała i nie wzięła. Tu ryba również wysoko, na 5 metrze, czyli 1/3 kolumny wody. Slider rzucony dość dokładnie. Ryba natychmiast startuje i bierze. Niestety ryba spada, mimo że branie było bardzo agresywne. Spada z tego slidera. Stwierdzam, że chyba jest za miękki kij. Biorę drugie wędzisko. To jest takiego Sandkroja Legend Tournament, dość twardego, no pała po prostu, sztywno pała. Obracam się, próbuję znaleźć tą rybę i znajduję. Raczej to była ta sama ryba. Ustawiam się do niej i rzucam. No i zobaczcie, co się dzieje. Ryba natychmiast startuje i bierze. Na szczęście udało mi się nie złamać wędziska, chociaż mi tak szarpnęła, że blank mi wlazł pod tą knagę. No i tutaj od razu czuć, że będzie ostra jazda. Ciężko było mi ją podnieść. To wędzisko naprawdę jest twarde, wierzcie mi. Zobaczcie, jakie jest ugięcie. To była duża ryba. Nie wiem jak duża, no ale była naprawdę spora. Ciężko było ją naprawdę podnieść do powierzchni. I już byłem pewien, że jest moja, niestety spada. Mimo twardego kija niestety nie pomogło to i ryba spadła. Tak jak powiedziałem, te wielkie szczupaki potrafią wypluwać duże dżerki, duże woblery, szerokie szczególnie przynęty, mimo że one są uzbrojone porządnie w duże kotwice. No, tym razem się nie udało, może następnym razem, o czym nie omieszkam Was poinformować. Dzięki za uwagę w tym odcinku, to tyle. Mam nadzieję, że było ciekawie. Czekam na kolejne pytania, nie tylko związane ze szczupakami. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.